Czy zdarzyło ci się, że jakaś osoba utkwiła w twoich myślach tak mocno, że nie możesz się od tego uwolnić i przestać o niej myśleć? Nieustanne myślenie o kimś może być wyczerpujące. Może powodować smutek, frustrację, a nawet odbierać radość z codziennych chwil. Niezależnie od tego, czy chodzi o zakończony związek, trudną relację, czy kogoś, kto po prostu zostawił w twoim życiu ślad, istnieją sposoby, by odzyskać spokój i znów poczuć się wolnym. W tym filmie pokażę ci 3 skuteczne metody, które pomogą ci przestać obsesyjnie myśleć o tej osobie. Metoda pierwsza. Zdarza się, że nasz umysł uparcie wraca do pewnych osób, nawet wtedy, gdy całym sercem pragniemy o nich zapomnieć. To jak echo, które nie cichnie. Im bardziej próbujemy je zagłuszyć, tym głośniej odbija się w naszych myślach. Dzieje się tak, ponieważ wspomnienia są nierozerwalnie związane z emocjami, a im głębsze i silniejsze uczucia towarzyszyły danej osobie, tym trudniej wyrwać się z ich wpływu. Czasem wydaje nam się, że wystarczy przestać o kimś myśleć, by odzyskać spokój, ale w rzeczywistości im bardziej się staramy, tym bardziej te myśli nas pochłaniają. Dzieje się tak, ponieważ nasz mózg funkcjonuje według określonych wzorców. Gdy wielokrotnie wracamy myślami do jakiejś osoby, nieświadomie tworzymy w umyśle ścieżkę, którą z czasem zaczynamy podążać automatycznie. To jak wydeptana droga w lesie, im częściej nią chodzimy, tym staje się bardziej wyraźna i trudniejsza do ominięcia. Jeśli wspomnienia są nasycone silnymi emocjami, takimi jak tęsknota, gniew czy poczucie niesprawiedliwości, umysł traktuje je jako priorytetowe, wzmacniając ich intensywność. W efekcie trudno nam przerwać ten schemat, nawet gdy zdajemy sobie sprawę, że nie prowadzi on do niczego dobrego. Aby przerwać ten cykl, musisz świadomie zastępować te myśli nowymi. Kiedy pojawia się obraz tej osoby, natychmiast przekieruj uwagę na coś innego. Może to być konkretna czynność, jak zapisanie swoich myśli na kartce i symboliczne jej zgniecenie lub natychmiastowe zajęcie się czymś angażującym, na przykład rozmową, ćwiczeniami czy muzyką. Metoda druga. Często wydaje nam się, że nie możemy zapomnieć o konkretnej osobie, ale w rzeczywistości to nie ona sama trzyma nas w swoich myślach, lecz emocje, które się z nią wiążą. Możesz myśleć, że tęsknisz za kimś, a tak naprawdę brakuje ci uczuć, jakie ta relacja w tobie budziła. Poczucia akceptacji, bliskości, bezpieczeństwa czy ekscytacji. To one były dla ciebie ważne, a ta osoba jedynie je wywoływała. Gdy zniknęła z twojego życia, emocjonalna pustka, którą po sobie zostawiła, może wydawać się trudna do wypełnienia. W rzeczywistości jednak to nie ona jest niezastąpiona, lecz te uczucia, które możesz odnaleźć w zupełnie nowy sposób. To właśnie dlatego myśli o kimś mogą być tak intensywne i trudne do wyciszenia. Jeśli nie uświadomisz sobie prawdziwej przyczyny swojego przywiązania, możesz jedynie walczyć z powierzchownymi objawami, nie rozwiązując rzeczywistego problemu. Możesz próbować odwracać uwagę, unikać wspomnień czy zmuszać się do zapomnienia, ale dopóki nie zrozumiesz, co tak naprawdę trzyma cię w tej emocjonalnej pętli, myśli będą powracać. Mózg nie chce porzucić czegoś, co miało dla ciebie znaczenie. Traktuje to jako stratę, a straty naturalnie wywołują w nas opór i ból. Dlatego, zamiast walczyć ze wspomnieniami, warto się im przyjrzeć i odkryć, co naprawdę próbują ci powiedzieć. Najlepszym sposobem na osłabienie tych emocji jest ich przeformułowanie. Zamiast pytać, dlaczego nie mogę o nim zapomnieć, spróbuj, czego tak naprawdę mi brakuje. Może to być bliskość, pewność siebie, poczucie celu. Kiedy to zrozumiesz, znajdź sposób, by te potrzeby zaspokoić w inny sposób. Poprzez nowe relacje, rozwój osobisty lub pasję. Kurczowe trzymanie się przeszłości przypomina czytanie w kółko tej samej strony w książce. Bez względu na to, ile razy ją przeczytasz, historia się nie zmieni. Dopóki nie zdecydujesz się przewrócić kartki, nie zobaczysz, co czeka na kolejnych stronach. Przeszłość może wydawać się znajoma i bezpieczna, nawet jeśli boli, ale dopiero kiedy odważysz się ją zostawić za sobą, otworzysz się na nowe doświadczenia, które mogą przynieść ci spokój, radość i spełnienie. Nasz umysł często maluje przeszłość w lepszych barwach, niż była w rzeczywistości, podkreślając chwile szczęścia, a pomijając te, które sprawiały ból. To naturalny mechanizm, który może sprawić, że zaczynamy tęsknić nie za osobą,
ale za wyidealizowaną wersją wspomnień. Jednak warto pamiętać, że jeśli ktoś miał na ciebie negatywny wpływ lub po prostu nie jest już częścią twojego życia, to oznacza, że ta droga nie była właściwa. Czasami to, co tracimy, w rzeczywistości było przeszkodą na naszej drodze, a nie tym, czego naprawdę potrzebowaliśmy. Symboliczne zamknięcie tego rozdziału może pomóc. Może to być spisanie wszystkich myśli i spalenie kartki, zmiana rutyny, a nawet wyobrażenie sobie, jak dosłownie zamykasz drzwi za tą osobą i idziesz dalej. Codziennie rób coś, co przypomina ci, że twoje życie toczy się naprzód. Cisza bywa potężnym narzędziem w radzeniu sobie z natrętnymi myślami i emocjami. Właściwe momenty milczenia mogą przynieść ukojenie i pomóc w odzyskaniu kontroli nad swoim życiem. Obejrzyj koniecznie ten film, który może odmienić twoje podejście do milczenia i jego roli w codziennych sytuacjach.